No powiem Wam, takiego wyniku to się nie spodziewałem. Uzyskać tyle z magazynu energii LiFePO 4 48V 15 kWh. Oczywiście magazyn energii jest spięty z baterii 24V, czyli w szeregu i równolegle, bez balansera żadnego już od tygodnia. I wszystkim zawiaduje falownik DEJE jednofazowy 6 kW. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, wypad dzisiaj na Bieszczady udany i przy tej okazji mogę zrobić pierwszy test mojego magazynu energii na LiFePO 4 15 kWh z falownikiem DEJE, także jak na tych ustawieniach to wyszło, ile odzyskam z niego energii. Na razie się go uczę, bo to tam mam go dopiero 5-6 dni mniej więcej, a dla tych, co nie wiedzą, magazyn energii jest na bateriach 24V 100Ah i działa bez żadnego balansera jak na razie. Jeszcze się nie rozjechał, także zobaczymy. Ja zobaczę, Wam pokażę, ile zostało, ile może nabiłem, może tak, o, jaka jest teraz pojemność magazynu użytkowa w tych moich parametrach. A przy okazji, jak już na te Bieszczady objechałem, oczywiście czym? Elektrycznym Renault Kangoo z pojemnością, z baterią 22 kWh brutto, 16 niby netto, ale dzisiaj było, jeszcze jest 18 stopni, a było 22 stopnie, także bardzo fajnie się leciało, nawet klimy nie trzeba było za bardzo używać, no, cały czas jazda. I tak, słuchajcie, średnia prędkość jazdy 48, no prawie 50 km na godzinę, no, teraz stoję, to mi spada ta prędkość. I tak dalej, nie w tą stronę, w drugą. Przebyte mam 114 km, zasięgu jeszcze jest 8, czyli jest 120 pewne, plus jeszcze dycha poza kreskami, no to 130 km pewne jest do przejechania. Powiem Wam, jestem zaskoczony. I tak, średnie spalanie, że tak powiem, 14,6 kW na 100 km, zużyte 16 kWh. I do tej pory, co zużyte, przejechałem w tym miesiącu i całkowity przebieg. Także bardzo fajnie, słuchajcie, to sobie wygląda. Żyd się świeci. Opala. Dobra, gasimy gada. Wyłączamy. Tak wygląda ten elektryk. To jest taki kawał auta, że tak powiem. Tonę 700 z samego auta, plus 4 pasażerów, naładowane w bagażniku, także ponad 2 tony lekko na kółkach trzeba było kręcić. Zapinamy ładowarkę, mrygu. Ładowareczka ustawiona na 10 A, czyli 2,2 kW powinno lecieć. Powiem Wam, sam raz nie ma co gonić, bo to ładowanie będzie na całą nockę. To po co też mam cisnąć z magazynu niepotrzebnie. Także 2 kW jest, słuchajcie, sam raz. Idziemy na magazyn. Na magazynie już sobie tutaj, że tak powiem, oj, bo mi się wyłączył. Chodzi o to, żeby właśnie energia do tej pory jaka była, muszę wiedzieć, ile do tej pory było z rozładowania, bo to było też przez dzień leciało, także mamy 1,4 kWh, słuchajcie, z rozładowania. Dzisiaj to jeszcze wróć dane mamy, dzisiaj to tak wyglądało, także trochę tego słońca było. Tutaj macie, ile było produkcji, ile zużycia, porozbijane to na drobne. Także cały czas nauka tego systemu. Tak wygląda magazyn energii, czyli 6 baterii, 24V 100Ah, no 25,6 tak naprawdę i 100Ah, spięte wszystko szeregowo i równolegle. Także mamy tutaj 15 kWh fizycznie, użytkowo może się dzisiaj dowiem, raczej się dowiem, ile jest. Tu jeszcze jedna czeka na swoją kolej. I lecimy sobie, słuchajcie, bardzo ładnie, bez udziału sieci, z samej baterii. Możecie sobie teraz też zobaczyć, zobaczcie tak, 52,6V mamy na baterii, 2,81 kW idzie z baterii, a używane jest 2,66, czyli 76,
150 W by było straty na samej baterii przy takim obciążeniu. Powiem wam, no albo tu jest dalej przekłamanie, bo są kable 35. Bo średnio jak obserwuję, jak jest mniejsze obciążenie, to wtedy tak około 50 W jest tej różnicy, że jakby brał na swoje potrzeby, a teraz no jest więcej, powiem wam. 65, 75, no jakby było 150 W, tylko tu będzie też, mi się wydaje, przekłamanie, albo tyle po prostu wciągnę, bo jeszcze trochę PV-ki widzi, może ta przetwornica jeszcze. Niech się mądrzejsi wypowiedzą. Także tak to wygląda. Na pewno wiem, że przekłamuje, zawyża, tak jak tutaj jest 25,6, a znaczy 52,6, a na magazynie jest dokładnie 52,4 albo 52,3 albo nawet i 52,2, 0,4 V potrafi przekłamać to, co jest fizycznie na bateriach, do tego, co widzi przetwornik. I to nawet chyba nie ma, kable nie mają nic do rzeczy, bo nawet bez obciążenia jakiegokolwiek jest to przekłamanie. Także grubość kabli w tym momencie nie ma za dużo do znaczenia. I tak, dla tych, co pytali, ustawienia baterii, jakie są. Tutaj mam te, co są najważniejsze. Ja time of use nie używam praktycznie. Mamy tak, float mam 54,5, absorpcję do 55. I tak, tutaj mamy niskie 51, wyłączenie 48. Na razie latam między te 51 a 55 V. Przyjmując tak 0,3 V jeszcze w dół. Na górze wtedy baterie się nie rozjeżdżają i na dole, jak ja mówię, też się nie rozjeżdżają. Tak, do 0,2 V na razie to tak zdąży. Zmienię chyba ten float na równo dam z absorpcją, czyli na równo dam, bo on wtedy zwalnia. Tak do kilowata mniej więcej, jak jest już to na tym falowaniu. I ładuję tam sobie na spokojnie sobie ładuję. A ja mam 2-4 kW tylko w panelach i nie ma sensu, że mnie to zmniejsza. Także wyrównam te dwa napięcia. Jutro może jeszcze trochę słońca będzie, może się nie doładuję. Będę obserwował, bo mnie ten rozjazd właśnie na górze najbardziej interesuje. Kiedy się pojawia. Jak baterie mają po 26 V, mniej więcej mają 52 V, jak jest, stoją wszystkie równiutko jak na razie i tu żaden balanser, widzę, nie będzie potrzebny. Jest jeszcze plan taki, żeby zbalansować je między sobą, bo trochę komentarzy było, ale też trochę tutaj tych książek pootwierałem sobie od baterii i w tych książkach, zobaczcie, są połączenia szeregowo równoległe i wszystkie ogniwa jeszcze są dodatkowo połączone. W moim przypadku bardziej to by było takie szybciej. Połączenie tak jest tutaj, później tego plusa z tym minusem i dalej tego plusa z tym minusem, takiego zygzaka zrobić, żeby się jeszcze między sobą po środku te baterie wyrównywały. Coś myślę, ale na razie obserwuję. Także komisyjnie, że tak powiem, podniosę. Moment, trzeba kliknąć przy Was i zostawię na razie na 55 V. Będę obserwował, co się dzieje. OK. I dam Wam znać. Także auto się będzie raczej przez noc ładować. Do rana nawet jakieś tam, nawet jak słonko wyskoczy, to do momentu, do którego przyjdę, wszystko sobie doliczę, czyli energia, która z PV-ki poszła, to wszystko później idzie na spokojnie wyliczyć, ale tak mniej więcej będę wiedział, ile udało się z samego magazynu wyciągnąć. Teraz jak ciągnę 2,2 kW przez 10 godzin, no to nie, to braknie tego magazynu. No dobra, zobaczymy. Na razie się ładuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No już trochę leci, ale zostało jeszcze, wjechała pralka i lecimy prawie 5 kW. Z sieci jeszcze nie pobieram. Tutaj mam ustawione dół baterii na 51 V. Jest 51,3 i coś zaczyna pomalutku podbierać. A ja zauważyłem, on tak ma właśnie, że jak już dochodzi do tych 51, to zaczyna się pomału wspomagać siecią. Nie odcina od razu, tylko na spokojnie. Jeśli już dojdziemy do 51, to wtedy, że tak powiem, odłączy baterię i korzysta cały czas z sieci, ale wystarczy, żebym ściągnął całe obciążenie, baterie wstaną do góry
i z powrotem odetnie sieć i będzie korzystał tylko z baterii. Ale zobaczmy, jaka teraz jest różnica. Zobaczcie, 5,28 idzie z baterii, to co on mi tutaj pokazuje, a 4,88, czyli mamy 98, czyli 400 watów by było na przetwornik. Coś mi się w to wierzyć nie chce. No nie wiem, no ja tu kręcę wam to, co widzę. Także powiem wam, no ciekawostka. No tak sobie z ciekawości nie popatrzyłem. No ale 102 ampery ciśnie, także falownik ciepły. Ogólnie powiem wam, grzeje się cały. Cały, gdzie by tu nie popatrzył, wszędzie cieplutki. Moment, o zaraz tutaj termowizję odpalimy. Zobaczymy jakie kable. 100 amperek leci przez kable. Odkręcę tutaj śrubkę. Pozaglądamy. Słuchajcie, mam, także o, tak będzie prościej. W miarę kable. Kurde, nie mam flira, pożyczyłem i muszę się, że tak powiem, tak troszkę męczyć. 43 stopnie ma kabel na samej górze. 35. W środku, co nam się tutaj dzieje? W środku jest 45 stopni. U mnie takie obciążenia to rzadkość, powiem wam. Jak na razie pralka jest na przedłużaczu tylko podpięta, finalnie ją być. Ale widzę, że chyba tutaj sobie, nie wiem czy 50 nie zastosuje przewodu, bo będzie jeszcze taka mała modernizacja. Na razie 44 stopnie pokazuje, także nie ma tragedii jakiejś, ale powiem wam, za 24 V jak było 100 A leciało, to te przewody jakieś zimniejsze były, a to są te same przewody co wcześniej. Także trochę to dla mnie dziwne jest. No nic, obserwuję, słuchajcie dalej. Reszta jak się zachowuje. No najgorętsze będą zawsze tutaj. Tu już nie ma. 38 tam wyłapuje przewód. Tutaj bezpieczniki też już łapią temperaturę. Ile mamy? 36 stopni na bezpiecznikach. Także grzeją się delikatnie bezpieczniczki nawet. Tylko tu idzie teraz tak. Po 30 A mniej więcej leci na baterię. No takie lekko ciepłe są. 30 stopni pokazuje. A tutaj ja nawet nie czuję za bardzo temperatury na tym przewodzie. Tutaj, no to są ciepłe. Powiem wam, ciepłe. Takie już dosyć. Ale tu już nie. Czuć jak brzęczy. Coś chyba przetwornica albo coś, bo aż wibrują te przewody. Także no, daje czadu. Grzałka go dociera, ale trzyma się, widzicie? 51,3 trzyma. Także fajnie to leci i rozjazd mamy teraz w takim większym obciążeniu. Tutaj fajnie sobie mogę to obserwować, bo nie muszę multimetra przykładać. Mam to sprawdzone. Oszukuję 1/10, jeden i drugi. W stosunku to co na wyświetlaczu, to co na zaciskach, ale pokazują tak samo. Także to sobie już sprawdziłem, żeby mnie w konia nie robiło. 25,5, 25,6. Także elegancko. 1/10, żaden, że tak powiem, problem przy takim obciążeniu jeszcze. I ciśnie aż czuć, zaczynam czuć przewody. Także zastanawiam się, czy tutaj 50 nie założę aż do pająka i na dół. Bo tu już jest spokój, powiem wam, tu jest spokój. No tu też się zaczyna ciepłe robić. Coś trzeba będzie pomyśleć. Zobaczymy. Na razie ciśnie. Jeszcze jedna. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Temat taki miał być właśnie jak... Jeszcze jedną rzecz sobie tu obczaiłem. No weźcie tutaj odpal. Słuchajcie już, gdzie jest ten Solarman nieszczęsny. Trzeba go zaktualizować. Jeszcze wstecz. Ok. O, już mamy chyba to, co chcemy mieć. Chyba tak. I tak, 4 minuty temu zaktualizowano. No już jest, leci aktualne. 5,24, 4,85. No powiem wam, różnica spora. Widać tutaj już
kreseczka nam do góry skoczyła na wykresie, pobór, ale bardziej mnie interesowało, tylko tutaj na tym tak się troszeczkę źle to tłumaczy, a może ja wiem czy źle, bo to samo co przedtem pokazywałem, zużycie z użyciem, rozładowanie baterii. Interesowało mnie właśnie z czego idą pomiary. Jak wziąłem poprzedni wynik, prawda, i ten wynik, czyli odjąłem zużycie, od tego zużycia odjąłem zużycie wcześniejsze, wyszło mi tam jakaś różnica. I tutaj tak samo, od rozładowanie wcześniejsze i wyszło tak samo, czyli finalnie rozładowanie baterii liczy z tej pozycji. Tutaj nam z tej pozycji rozładowanie baterii liczy i zużycie razem ze zużyciem. Tak jak to widzę, bo by była duża różnica. Jak przedtem było jakieś 150 W przy 2,5 kW, a teraz mamy, ja to tak na szybko nie policzę, ale nie, no popatrzcie, prawie 5 kW, o 36,96, także 400 W. 400 W jak byk normalnie tutaj jakby szło na przetwarzanie tak naprawdę, czyli im bardziej mu, że tak powiem, wciskam w palnik na baterii, tym większe straty. No, to mi pokazują wyświetlacze. Weźcie się, wypowiedzcie, bo no, tutaj dużo jest więcej mądrzejszych ludzi. No dobra, grzałka się w pralce wreszcie wyłączy i będziemy lecieć dalej. Także zastanawiam się nad sensem wspólnego właśnie. Ja elektryka rzadko kiedy ładuję na noc, ale ewentualnie bym z innego magazynu ładował, a nad sensem wspinania tutaj pralki. Tylko znowu po nocach pralko nie piorę. No zobaczę. Wszystko, weryfikacja idzie cały czas. I grzałka w pralce odpuściła. Także różnica już widać, że jest około 170 W na przetwarzaniu. No, cały czas obserwuję te cyferki i nic innego tu mi nie chce wyjść. Dobra, niech sobie walczy dalej. Dobra, słuchajcie, siedzi już, zaczyna wspomagać. Przed chwilą spadło na 50,9 V i zaczęło wrzucać sieć, ale cały czas 2 kW ciągnie z baterii, także zobaczmy na tą chwilę, ile udało się już uzyskać energii. Słuchajcie, także tutaj nam leci, o widać, że grzałka w pralce tylko raz się załączyła, także z tą pralką to nie będzie nie wiadomo jakiego, słuchajcie, problemu. I tak, było chyba 1,4 kWh wyciągnięte z baterii, teraz mamy 14,3, czyli tak by było 14,4, to mamy 13,4, no 12,9, liczmy na okrągło, 13 kWh dodało się już wyciągnąć z magazynu energii o pojemności 15 kWh. Magazyn energii jest bez balanserów, także powiem Wam, już jest dobrze, a jeszcze energię ciągnę. Tutaj będzie pomalutku na spokojnie zwalniało, także no już jest na ten moment dobrze. Zobaczmy, czy przy tych 51 V jaki mamy rozjazd. Że jak już jestem, to zanim pójdę spać, to jeszcze sprawdzimy. Szkoda mi zgubić, bo pierwsza para, tak, to mamy 25,2. Tutaj mamy tak, drugi, cyk, cyk, 25,3, 3, 4, no około 0,2 V rozjazdu. Druga para jest 25,3 i cyk, cyk, 25,2, 1/10. To można było jako błąd statystyczny tak naprawdę. 25,2, 25,4. Tu są 0,2 rozjazdu, także no jak na 3 pary według mnie rozjazdu to na razie nie ma żadnego. Niżej nie zejdzie na pewno. Magazyn też, że tak powiem, nie próżnował, bo z PV-ki już 70 kWh do niego wpadło i w ogóle przez siebie przepuścił już 83 kWh. Nie pamiętam, to jakieś chyba 4 czy 5 dni pracuję. Powiem Wam, już dzisiaj zmęczony jestem, 12 w nocy, nie?
trzeba iść spać, ale chciałem sobie to sprawdzić, gdyż mi się auto ładuje. I tak, jeszcze odnośnie właśnie tych sprawności. Zrobię film, zrobię test. Będę podnosił o 1000 W, jakie są straty, bo wiecie, tutaj zobaczyłem stratę, że 400 W, 150, 50 W. Ogólnie straty na przetwarzaniu, ale chodzi o taki temat, znaczy nie chodzi o temat, no straty zawsze będą, nie? Tylko wrzuciłem temat na Deje Polska, na grupę Deje Polska, także zapraszam na Facebooka, na grupę Deje Polska. I chłopaki piszą, no tak, na 5 kW strata 400 W to jest jakieś no 8%, czyli no, magazyn ma sprawność, znaczy inaczej, falownik sprawność ma ponad 90%. Piszą, że myśleli, że będzie gorzej. Także no jest na plus. Zbieram te informacje, wrzucam na grupę, pytam się o byle co, że tak czasami powiem i zawsze jest jakaś odpowiedź raczej konkretna. Także będzie na pewno film z tego zrobiony, tylko no mówię, muszę mieć do tego też warunki, a tydzień zapowiadają deszczowy, to nie będzie czym magazynu naładować, ale jak się naładuje, to wtedy mu się zapnie obciążenie i będzie test. Na razie dzisiaj tyle. Jutro rano zobaczę, ile jeszcze pobrało z baterii, to się podolicza, ale już jest 13 kWh, także dla mnie jest bardzo dobry wynik przy ustawieniach magazynu do rozjazdu. No i straty, nie? Jakby tak naprawdę policzył to, co wyszło z magazynu 400 W na godzinę, no to już chyba by wyszło z 15 kWh wyciągniętych z samej baterii. Jakoś tak. Dobra, idę spać, rano liczymy dalej. No i słuchajcie, szybka pobudka. Już z baterii praktycznie nic nie ciągnie, reszta leci z sieci. Jeszcze ciągło do 4 rano, jakoś tak wychodzi. Tu mnie najbardziej interesuje rozładowanie baterii, jeszcze 1,9 kWh. Tam było niby 12,9, 13,9, 14,8, prawie 15 kWh. Dobra, muszę to jeszcze sobie, że tak powiem, rozpiszę na kartce. Człowiek się jeszcze nie obudził, ale dobra, dane są, to jest najważniejsze. No dzień dobry, spałem sobie, tak? No, bo mi się fajnie spało. Idziemy zobaczyć, ile trzeba było energii, żeby przejechać 114 km, bo energię trzeba wsadzić w auto. Także mamy 18,5 kWh poszło. Licząc pi razy drzwi, powiem wam, liczę na przykład po złotówce, o to macie 18 zł, no na okrągło 20 zł policzymy. Przy dzisiejszych cenach paliwa, no to macie 3 litry paliwa tak naprawdę, a przejechane 114 km. Duże spalanie? Się wydaje, że nie. No, w zimie jest troszeczkę gorzej, ale większą część sezonu, 5 miesięcy, 7 miesięcy, takie spalanie to będzie, znaczy spalanie, nie spalanie, tylko takie zużycie prądu do ładowania, nie? Ja zawsze liczę w statystykach, ile musiałem naładować auto, a nie ile zużyło energii, bo to nie ma sensu, nie? Dobra, teraz by się wziąć za podliczenie tego magazynu. Coś mi dużo tej energii z tych baterii wychodzi. Nie wiem, ja wam przedstawiam fakty, jakie są. Piszcie w komentarzach, co gdzie jak. No i dobra, słuchajcie, policzyłem, czyli mamy tak. Jedna bateria ma 2,56 kWh. Teoretycznie tak ma, prawda? Razy 6 baterii to mamy 15,36 kWh. I tutaj tak, pierwszy pomiar to był 14,3 kWh, znaczy odczyt, prawda? Drugi 1,9 kWh. Rano daje nam to 16,2 kWh, ale musimy odjąć od tego 1,4 kWh, tego co już było przed rozpoczęciem testu. Także finalnie wychodzi nam, że odzyskałem z tego magazynu 14,8 kWh. No i powiem wam, no coś mi się to za dużo troszeczkę wydaje, ale poczekam na komentarze w filmie, bo
Co się będę wymądrzał? Nie wiem, jakie ma to wszystko sprawności. Znaczy mniej więcej wiem, jakie ma falownik, sprawność, inne rzeczy. Ale takiego wyniku się nie spodziewałem, nawet przez to, że jest magazyn spięty, prawda? Szeregowo, bez balanserów. Działam na granicy właśnie balansu rozjazdów. Widocznie to już jest granica cyklu, że tak powiem. No i no daje radę, no nie da się tutaj nic innego wymyślić. Słuchajcie. Coś się dzieje dzisiaj. Troszeczkę tego słonka wyszło. Już tam 2 kWh produkcja była. Wciągnąłem więcej, bo to jeszcze się rano elektryk ładował, także to w aplikacji trzeba było zobaczyć dokładnie ile tego wyszło. No ale się dzieje. Bateria już ma 52,4. Na spokojnie sobie pyka. I mamy 26,1. 26. Tu nie widać, no widać. 26,1, 26,1. Stoją te baterie równiutko, że nawet tych wyrównań nie będę tu robił. Nie wiem, czy się powtórzyłem, czy nie, bo to już jest następny dzień. Cały czas będę obserwował temat. Także na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Jak daję radę, bez problemu. Cisza, spokój. No grzeje się, powiem wam. Grzeje się cały i to się niemiłosiernie cały grzeje. Ciepło tu jest, lufcik mam nawet. Ja mam tu taki antywybuchowy zrobiony w miarę, ale cały czas jest otwarte, żeby tu dopływ był świeżego powietrza. Bo i tak w pomieszczeniu i tak mam 20, a co to tak się ciemno zrobiło? A nie, on jaśniej nie będzie, trzeba jakoś tak dziwnie, pod kątem może jakbym patrzył. 21 stopni mam, na zewnątrz 15, także no, grzejnik jest z niego spory. W zimie będzie dobrze, bo będzie lepiej ogrzewał pomieszczenie niż Daxtrom. No i tyle no. Dało się wyciągnąć prawie nominał magazynu. No powiem wam, dajcie znać w komentarzach, bo tak jakby jeszcze policzył tą stratę co szła. Nawet te 250 W, tej 200 W niech idzie straty, nie? Przy 2 kW, nie, sorry, nie, tam było 150, no 100 W niech idzie, nie? I ładowało się przez 5 godzin, także dalej mamy pół kWh. I nie policzę na szybko, to by wyszło więcej jak ta pojemność baterii, także no coś mi tu troszeczkę nie pasuje, ale czekam na wasze komentarze i ten film też mi pokazał kolejne rzeczy, które można będzie tutaj właśnie zrobić. Podnoszenie mocy, jakie tam straty, inne rzeczy. Nauka, cały czas nauka. Wrzucam to też na grupę Deja Polska, także chłopaki tam jedni tak, drudzy siak różnie piszą, ale jak się nazbiera tego wszystkiego dużo, to się jakieś wnioski wyciąga, bo finalnie wychodzi tylko w jedną stronę. No jakoś tak. Dobra, słuchajcie, test 1 zakończony, kolejne będą na pewno, także na razie na spokojnie. Będę sobie obserwował te parametry, co ustawiłem, czyli już to falowanie nie będzie praktycznie w ogóle, tylko lecę pod 55 V. Będę widział, co się dzieje na magazynie. No ja mam za małą instalację, żeby sobie pozwolić właśnie i w złym kierunku na obcinkę dużo wcześniej. Także lecimy z tematem. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego testu, nie testu, czegokolwiek. Zdrowie.